Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku rowerowo-e-rowerowo. Dzisiaj lecimy przetestować tą oto maszynę mojego ulepa z nowym silnikiem 500 W przekładniówka od firmy Esulbike. Pojedziemy tam, gdzie ten rowerzysta. Nie zrażajcie się, że ta maszyna jest brudna. Ona jest w ciągłym użyciu, dlatego jest brudna. Zobaczcie, jaki on malutki jest, kurde. On jest praktycznie taki sam jak tarcza. Oczywiście nie będziemy tutaj szaleć, ponieważ muszę zmienić, jak wiecie, kasetę, która jest, założyłem taką, jaką miałem. Ona troszeczkę jest tutaj za duża, wózek jest tutaj nieodpowiedni, więc nie będę mógł zmieniać przerzutek, zostawię na tej, co jest. Na razie zrobimy sobie taki test, co ta maszyna potrafi, jak najszybciej jedzie, akurat przerzutka jest odpowiednia, ale gwarantuję Wam, ten silnik jest bardzo uniwersalny, mały, lekki, przez to rower jest lekki, w porównaniu, pamiętacie, tutaj miałem silnik 1,5 kW, ciężka maszyna, ale i wyrywna. To też niczego sobie, tam drzemie moc. Tutaj nie zraźcie się o tym, ponieważ tutaj miałem w poprzednim wyświetlaczu, miałem tutaj wyjście USB i ładowałem sobie telefon do nawigacji, a tutaj niestety nie mam i podkleiłem sobie taśmą po prostu powerbanka, żeby mi starczył na nasz test. No, tak trzeba się ratować czasami. Wiecie, że ja zmieniam różne konfiguracje rowerowe, także no jest jak jest. Już na wstępie Wam powiem, że ten silniczek jest do końca grudnia dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie oraz do końca grudnia jest bardzo atrakcyjny kod rabatowy, który zmniejszy wartość Waszego koszyka o 100 euro. Słuchajcie, o 100 euro tylko do końca grudnia, także nie czekajcie, kupujcie ten silnik, jeżeli chcecie zelektryfikować swoją maszynę, bo ten silnik naprawdę jest uniwersalny. On jest do dojazdów do pracy, jazdy w terenie. To jest silnik wszechstronny, najbardziej uniwersalny i w końcu jest. Trafił się właśnie na Esulbike'u. Link do oferty znajdziecie oczywiście poniżej w filmie, w opisie. Tam znajdziecie odnośnik do mojej strony marcin.pl, na której znajdziecie aktualne promocje, bo nie tylko ten silnik jest w promocji, ale i silniki inne, chociażby centralne. Także jak chcecie, spójrzcie, jeszcze raz mówię, w opis, a my lecimy tam. Zobaczymy, co ta maszynka potrafi. Powiem Wam, że bardzo się wyrywa ten rowerek. Można fajnie ruszać. Kurde, baja normalnie. Mały, a cieszy. Przerzutkę pamiętajcie, że mam na tym. Mała zębatka z tyłu, duża z przodu. Patrzcie, jak on, kurczę, normalnie daje radę. Zarąbista maszyna, kurde. Fajnie ta kamera śledzi moją posturę. I perłę nawet sfilmowała. Kurde, dupę jeżdża. Nie no, zarąbiście się jeździ. Mały silnik, ale moc w nim drzemie przepotężna. Patrzcie, jak fajnie wygląda ten wyświetlacz. Mamy tutaj prędkościomierz i mam taką kreskę z boku. Na dole mam licznik kilometrów i u góry stan baterii taki słupkowy. Bardzo prosty wyświetlacz, ale bardzo funkcjonalny. Dajemy mu wpalnik, zobaczymy, co to się będzie działo. 30 na godzinę, 34 właściwie. Bardzo mi się podoba, jak zbiera ta kamera dźwięk, nawet przy prędkości, jak wiatr we mnie wieje. Jest całkiem spoko dźwięk, nie trzeba używać zewnętrznego mikrofonu, który też mam, ale go na razie nie włączyłem i nie będę włączał, bo sprawdzałem na podglądzie, wszystko powinno być ok. Dobra, mniejsza o to, jedziemy, słuchajcie. Patrzcie, ja na pierwszym stopniu wspomagania jadę dopiero. Pierwszy stopień, nic nie jest mi potrzebne. Oczywiście to jest pierwszy test, pierwszej jazdy po konwersji. Takie bardziej szczegółowe też sobie zrobimy. Zobaczymy zużycie baterii, jak to wygląda. Funkcji wyświetlacza jeszcze nie zgłębiałem, zrobię o tym osobny odcinek. Ale już to jest prosty wyświetlacz. Kolorowy, bardzo czytelny, fajnie to widać. Zobaczcie, pierwszy stopień i się normalnie jedzie. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba wyższych stopni wspomagania. Trochę spodnie niewłaściwe założyłem, bo mam takie zwykłe dresowe spodnie. Już mi się nie chciało przebierać, bo mam takie narciarskie, specjalne. Ciepło jak cholera. Ale powiem Wam, że te cienkie, takie sportowe spodnie są zajebiste też. Nie jest z nich aż mocno zimno, że tak powiem. Bo zimno jest, nie powiem, ale nie aż tak. O, jesteśmy w miejscowości Bóg. Kurde, słuchajcie, nam naprawdę nie potrzeba zmieniać wspomagania. Spokojnie to wystarcza.
to jest właśnie ta wszechstronność tego silnika. Lekki, a mocny zarazem. Zarąbista, słuchajcie, ta maszynka jest. Jestem w szoku, że udało mi się zrobić konwersję. Wsiadłem na rower i nie mam, słuchajcie, żadnych poprawek jak na razie. Nic nie kwiczy, nic nie piszczy. Wszystko elegancko śmiga. Napęd przenoszony jest bez najmniejszego problemu, bo czasami bywa tak, że niestety, ale trzeba coś tam poprawić, nie? To coś kwiczy, tam wiecie. Tu nie pasuje, tam obciera, a tu luks. Wszystko działa. Marcin, czemu nie jedziesz ulicą? No nie mogę zjechać na ulicę, bo tam coś jedzie. Dobra, dzisiaj nikogo nie ma. Sobota, zimno. Wszyscy siedzą w domu, w domach. Patrzcie tutaj, jaki spalony dom. Widzicie? No jakiś pożar tutaj szalał. No a cóż zrobić? Takie życie, nie? Kurde, no jeżdżą te samochody, nie można zjechać w ogóle, no. O patrzcie, teraz lekka góreczka, wystarczy manetę nacisnąć i się zbiera. Ja cały czas jadę na pierwszym stopniu i tylko się wspomagam manetką, jeżeli jest ku temu potrzeba. Czekajcie, może zjadę na ulicę. O, zjadę. Polecimy sobie drogą na Dobieszczy. No dzisiaj mówię, dzisiaj będzie taka jazda po płaskim w celu sprawdzenia silniczka, jak się tym jeździ, a jeździ się zajebiście. Zaraz gdzieś na prostej sprawdzimy sobie V-Maxa. Oczywiście ja jadę cały czas bez przestawień czegokolwiek, bo mówię, jeszcze się nie zagłębiałem w ustawienia. Kurde, te samochody jeżdżą. Nie zagłębiałem się w ustawienia wyświetlacza i jak to tam wszystko działa. Jeździmy na fabrycznych ustawieniach, tak jak rozpakowaliśmy z zestawu, zamontowałem i tak po prostu jeździmy. Ja tak zawsze robię dla tak zwanego zwykłego Kowalskiego, który no, ma pierwszy raz styczność z elektryfikacją roweru i po prostu chce założyć i jeździć. Ja tak właśnie robię specjalnie dla właśnie tych nowych użytkowników. Tutaj czuję, że ja podjeżdżam pod jakąś lekką góreczkę, bo czuję lekki opór, ale rower jedzie. Pamiętajcie, że cały czas jadę na najwyższej przerzutce, czyli największa zębatka na przedniej przerzutce i najmniejsza z tyłu. Nie zamierzam tego zmieniać z wcześniej powiedzianych na początku filmów powodów. Dobra, jest kawałek prostego. To sobie włączymy piąteczkę, słuchajcie teraz. 5. stopień. I zobaczymy, jak to się kurde bujnie. Już mi nogi uciekają, przydałaby się mniejsza zębateczka. Da się to zrobić. 40 trochę już tam siły trzeba wkładać, żeby ten rower tyle jechał. Ale tak na spokojnie, na tej mojej zębatce 38 to jest tak na luzie, bez wysiłku. Uważam, że zacny wynik. Kurde, jestem w szoku normalnie. Nic nie trzeba było zmieniać, ten rower śmiga jak cholera. Nic nie kwiczy, nic nie szczeszczy. Konwersja idealna się udała. Jak już jesteśmy rozpędzeni, sama manetka. Sama manetka. No, też zobaczcie. 38 na luzie. Ja preferuję spokojną jazdę, więc włączamy 1. stopień. Jedyneczka w zupełności wystarcza. Pojedźmy tutaj, zobaczymy co tutaj jest. A tu jest przejście do Blankens i tu jest do Niemiec. O, już widzę słupki graniczne, zobaczcie. Mówię, bo ja jestem bardzo blisko granicy. Nocowałem sobie blisko miejscowości Bug. Tak wygląda współczesna granica. Tutaj mamy ścieżkę rowerową w ogóle. O. Tak wygląda współczesna granica. Po prostu przechodzimy sobie. O. Idziemy sobie tu. My jesteśmy po polskiej granicy, a tam jest akurat niemiecka policja przyjechała. A tutaj rowerek, proszę bardzo, tak się prezentuje. Te rondo jeszcze jest po polskiej stronie, a przejście jest tam. Kiedyś jeździłem po Niemczech z kumplem. My teraz sobie polecimy tutaj. O, zobaczcie, dawaj, tu wpalnik mu damy, bo jest z górki. Zobaczymy, ile poleci. A górka się skończyła. 43. Ale szroni w ryja. To jest bardzo fajna ścieżka, jakby ktoś chciał sobie pod Szczecinem właśnie pojeździć. Są takie przystanki właśnie, bardzo fajna autostrada, można powiedzieć, rowerowa. Przy okazji kręcenia tego wideo chciałbym Wam zapytać, jak Wam się podoba
Podobają ujęcia z tej kamery nowej, bo to DJI Osmo Pocket 3 ma stabilizację mechaniczną, to jest zupełnie inna bajka. No i matrycę jednocalową, w związku z tym w nocy kręci przepiękne ujęcia, wszystko widać fajnie. No i nie ma tej galarety takiej jak przy stabilizacji cyfrowej w nocy. To jest po prostu bajka jak dla mnie, nie? A zobaczcie, tutaj co chwila są takie pagodki, można sobie stanąć. Ja tutaj chyba stałem któregoś razu i herbatę sobie robiłem. Powiem Wam, że ten silniczek fajnie napędza rower. Jeździ się bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę nie trzeba dużej mocy, takiej jak wiecie, tym 1,5 kW to już jest taki do szaleństw rower. Można nieźle pozapierniczać. Spałem dzisiaj 9 godzin w aucie. Tak fajnie ciepło było. W nocy w ogóle było chyba 3 stopnie, czy 2 albo 3 stopnie. W aucie miałem 21. A w następnym odcinku pokażę Wam nowe upgrade'y w mojej Perle, jakie tam porobiłem. Bo się zadziało i to dużo. A wiem, że nie każdy ogląda mój drugi kanał Marce w drodze, więc puszczę Wam tutaj tylko takie skrót, co nowego pojawiło się w Perle, ale to w następnym odcinku. Ja preferuję rowery. Częściej używam rowerów właśnie takich jak ten, do jazdy takiej rekreacyjnej, do zwiedzania gdziekolwiek. Takie coś preferuję. Lubię sobie czasem pozapierniczać. Mam wtedy mocniejsze te silniki, ale rzadko, powiem rzadko. Ja już no mam swoje lata, już mnie nie bawią takie, wiecie, wyścigi jakieś prędkościowe. Nie bawią mnie jakieś takie, wiecie, prędkości szybkie, no, bo po prostu nie widzę w tym żadnego celu. Fan czasami jest, ale mówię, bardziej preferuję silniki tego typu do właśnie wspomagania, żeby on był mocny i lekki zarazem, a tu właśnie to jest doskonały tego przykład tego roweru. On jest lekki, przyjemny. Bateria też nie jest zbyt ciężka, bateria waży około 7 kg. Sam silnik ten z tyłu, nie wiem, 2-3 kg może waży, chyba nawet nie. Także cały rower plus ten zestaw, no nie jest jakiś wybitnie ciężki, no nie jest to też oczywiście jakieś, wiecie, to nie jest jak zwykły rower. Ja znowu jestem w buku, tylko z drugiej strony. To nie jest jakiś taki, wiecie, nie jest to waga zwykłego roweru, ale trochę tam więcej, 10 kg, myślę, że to nikogo nie zbawi, a naprawdę jest bardzo fajny rower. Możecie więcej zwiedzić na elektrykach, dalej pojechać, nie męcząc się, bo nie każdy chce budować formę na rowerze. Niektórzy jeżdżą właśnie, żeby formę, żeby się tam lepiej czuć, ale gwarantuję Wam, że na elektrykach, mimo tego, że nie wkładacie tyle siły co w analogach, też pracuje Wasz organizm. Ja po całej jeździe, na przykład kiedyś jak jeździłem z całym mandżurem, z namiotami na rower po 100-120 km, to po całym takim dniu, powiem Wam, z 8 godzin się jechało, czasem więcej. Czułem w nogach, czułem na ciele, że organizm trochę popracował, także to nie jest tak, że wiecie, elektryk i wszystko jest na lajcie, nie? Też czasami trzeba popracować. Ale to jest temat rzeka, to o tym można opowiadać. Jest tylu zwolenników i przeciwników tak samo, więc jedni drugich czasami nie przekonają, ale to nie o to chodzi, chodzi o fan. Po co się, kurde, żreć między sobą, to nie ma sensu, no. Zwykły rower, a rower elektryczny są dwa różne pojazdy, choć podobne do siebie. I nie można tego porównywać, nie? Czasami się spotykam z takim tekstem, że jestem zbyt młody, jeszcze mam siłę, żeby jeździć elektrykiem. Nie tędy droga, to nie o to chodzi. No co, będę jechał zwykłym rowerem, bo jestem zbyt młody, będę się męczył? Dla własnego, nie wiem, ja? Po co? Lepiej korzystać z nowych technologii, po to wymyślono samochody, żeby ludzie nie musieli pieszo czy konno zapierdzielać, prawda? No nie o to chodzi, żeby się obrażać jedni na drugich. Korzystajcie z tego, co chcecie, korzystajcie z dobrodziejstw technologii, chociaż technologia, którą idzie nasz świat, jest zgubna moim zdaniem. No ale mówię, takie proste technologie właśnie jak rower elektryczny jest bardzo fajna rzecz. Ale gadam, nie? Się, kurde, filozoficznie tutaj uzewnętrzniam. Prędkość roweru na pierwszym stopniu, tak po płaskim terenie, to jest w granicach 20-25 km, w zależności tam od wzniesień, z górek, ale tak po płaskim 24 to jest takie na luzie, ja w ogóle się nie męczę. Dlatego mówię, że pierwszy stopień wspomagania tutaj jest, jak dla mnie, troszeczkę jeszcze za duży, no ale jedzie się bardzo komfortowo, przyzwoicie. Przejechałem już 12 km, nie czuję w ogóle zmęczenia, za to czuję bardzo fajną satysfakcję. Tutaj już czuć lekki podjazd, więc pyknijmy sobie dwójeczkę, od razu lepiej się jedzie. Słuchajcie, tutaj
te przyciski są rewelacyjne. One są tak duże, nawet w rękawiczce łatwo jest trafić, bo w innych zestawach, gdzie są te mniejsze przyciski, takie gumowe, podgumowane, czasami w rękawiczce miałem problem, żeby coś tam zmienić, a tutaj takie wielkie bukwy są, że łohoho. Zmieniłem trochę kadr, bo tam wydawało mi się, że trochę w dół patrzyłem. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Słuchajcie, pojedziemy zobaczyć do miejscóweczki, gdzie chciałem wczoraj nocować, ale tam nie mogłem dojechać. Zobaczę, jak to tam wygląda, bo tam rowerem chyba da się dojechać. Perła stoi w lesie, już ją widać. Mamy tutaj ścieżkę. Cześć Perła, zaraz wrócę. O. Silnik, powiem wam, chodzi bardzo cicho. Nie jest to oczywiście taka cisza jak przy bezprzekładniowcu. Powiem wam tak, że silniki przekładniowe wydzielają jakiś dźwięk, tak mówiąc na chłopski rozum, ale im większy silnik, czyli taka jak 500, tym ten dźwięk na niższych stopniach wspomagania jest mniej słyszalny niż na przykład w takiej 250 czy 350. Z tego względu, że no, większa moc, to ten silnik pracuje na takich minimalnych, jeżeli jeździ na tak jak ja, na jedynce teraz, lekko sobie tam mruczy z tyłu. Natomiast taka 350 albo 250, jakbym chciał tak jechać na jedynce, już to jest trochę ciężej, ale tak na dwójce, no to już go bardziej słychać niż właśnie w tym silniku. No generalnie tak jest, no. Im silnik mocniejszy, tym ciszej go słychać na mniejszych stopniach wspomagania. Bo przy wyższych oczywiście będzie znacznie głośniej, ale nie jest to jakiś tam hałas. Słuchajcie, no słuchajcie. Proszę bardzo, to jest Max. Bez przekładniowcy no, praktycznie nie wydzielają żadnego dźwięku, tylko szum. No bo generalnie, bo tam nie ma rzeczy ruchomych w środku. W przekładniówkach jest ta przekładnia planetarna, no i ona wydziela ten dźwięk głównie. Ale da się z tym żyć i nie ma z tym problemu, także jeżeli chodzi o hałas, to się nie przejmujcie. W mikrofonach kamer może się wydawać, że on tak wyje, buczy albo coś takiego, ale to jest efekt tego, że te mikrofony zbierają dźwięk zupełnie inaczej niż ludzkie ucho w rzeczywistości, nie? Podbijają ten dźwięk, można tak powiedzieć. No właśnie tutaj chciałem wjechać, nie no, tu samochodem bym nie wjechał. Ale to takie małe jest, a na Google Maps wydawało się takie duże, jakieś 3 stoły. No nie no, coś tam jest. Ale miejsce na ognisko jest, patrzcie. Całkiem zacnie. No i dotarłem do swojego miejsca docelowego. Generalnie tutaj się pożegnamy. Pierwsza jazda, to jest, słuchajcie, to jest pierwsza 500, pierwszy silnik 500W, który w ogóle testuję, bo jeszcze takiego nie miałem. Miałem 250, miałem 350, hub, centralne. 500 miałem też, ale centralną. 750, 1000, 1500, a 500 hub przekładniówka jest pierwszy raz na moim kanale i powiem wam, że jestem bardzo miło zaskoczony, chociaż mniej więcej wiedziałem, czego mogę się spodziewać. No, jakieś doświadczenie w tych silnikach mam. Dla mnie to jest, słuchajcie, idealny komfort między ceną, osiągami, prędkością, ciężarem, bo to zobaczcie, on nie jest taki ciężki jak na przykład silnik 1,5 kW czy 1000 kW czy 1000 W. Bateryjka też, słuchajcie, bateria też jest od firmy SU Bike. Jest to bateria taka nie bidanowa, tylko taka wsuwana w taką szynę, bardzo fajna, też ją możecie nabyć. Bardzo fajna, wytrzymała, to jest 15, tylko 15, ale naprawdę starcza na 70-80 km spokojnego wspomagania. Nie męczycie się, dla mnie to jest wystarczające. No ale ten silniczek, powiem wam, że jest super. Jest naprawdę super, jest naprawdę uniwersalny. I jeżeli się zastanawiacie, jaki wybrać silnik, to wybierzcie właśnie taki, bo naprawdę będziecie zadowoleni. On jest niewiele większy od na przykład 350 czy 250, też możecie zobaczyć na moim kanale, a zapas mocy macie wystarczający, może się to przydać przy jakichś większych podjazdach. Czy chcecie dziś szybciej dojechać, też się do tego nada, dlatego mówię, ten silnik jest uniwersalny i warto w niego zainwestować, jeżeli myślicie o elektryfikacji roweru. Przypomnę tylko, że możecie ten silniczek nabyć do końca grudnia w bardzo atrakcyjnej cenie z fajnym rabatem na 100 euro, wykorzystując mój kod rabatowy
Znajdziecie to wszystko oczywiście w opisie filmu. Tam macie link do mojej strony marcinmarcin.pl, rabaty sklep, i tam znajdziecie aktualne promocje, które odnawiają się co miesiąc. Jest rabat nie tylko na ten silnik, jest rabat na silnik centralny, jeżeli szukacie na przykład TSD-Z2. Jest też silnik 250W, jeżeli nie chcecie takiego dużego, a chcecie mniejszej mocy, też tam znajdziecie. Wszystko informacje znajdziecie w opisie filmu, także serdecznie zapraszam i elektryfikujcie swoje maszyny, bo naprawdę warto. Zwłaszcza teraz, bo ceny są niższe niż przed sezonem czy w sezonie. A ten silnik jest w promocji do końca grudnia. Mało czasu zostało, więc nie zastanawiać się kupować. Dobra, słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.